Zapinając dziś do aparatu właśnie jasną stałkę, rzadko w zasadzie myślimy o tym, że to jest luksus inżynieryjny, bo posiadanie dziś f1.4 obiektywu to żaden problem. A na ten przykład 100 lat temu taki przykładowy model musiał siedzieć w bezruchu przez kilka minut, żeby światło w ogóle zdążyło wypalić się na kliszy. Dzisiaj mamy to na zawołanie dosłownie w ułamku sekundy. A zastanawiałeś się może kiedyś, dlaczego akurat te trzy ogniskowe 35, 50 oraz 85 to jest taki złoty standard? Wszystko zaczęło się od klasycznej 50. Oskar Barmak, twórca aparatów Leica, generalnie szukał obiektywu, który będzie w stanie pokazać świat dokładnie tak, jak widzi, powiedzmy, ludzkie oko. Czyli chodzi o tak jakby field of view, tak bez przerysowań jeszcze dodatkowo. I po tym wszystkim właśnie 50, Nifty 50 stała się takim naszym złotym punktem zerowym, startowym. Potem wjechało klasyczne 35 mm, takie typowe szkło środowiskowe, bym powiedział. Zmusza cię na przykład do zrobienia kroku do przodu i fizycznego wejścia w tą akcję. Z kolei 85 mm można powiedzieć optyczny kompresor tła. Tak w ogólnym skrócie liczy się główny temat, bo ta ogniskowa, czyli 85, izoluje go perfekcyjnie od całości. Taka prawdziwa magia i problem zaczyna się, gdy chcesz do tych ogniskowych włożyć właśnie przysłonę f1.4. Wyprodukowanie otworu, który wypuszcza tak, powiedziałbym, gigantyczną ilość światła, to dla inżynierów był swojego rodzaju koszmar, wyzwanie. Światło wpadające właśnie pod takim kątem, szczególnie na krawędziach właśnie soczewek, generowało tak potężną aberrację chromatyczną i tak zwaną komę. I zamiast tych ostrych punktów na boku, żeby były fajne, otrzymywaliśmy rozmyte i nieostre, powiedzmy, plamy na krawędziach. A żeby zachować między innymi ten właśnie idealnie okrągły bokeh, który chcemy osiągnąć, często używa się do tego od 9 do nawet 11 i więcej listków przesłony. A do środka takich obiektywów pakuje się dość skomplikowane układy szkieł niskodyspresyjnych. Zróbmy teraz taki krok wstecz historyczny. Linia ART to nie był po prostu taki kolejny punkt w ofercie producenta. To była walka o przetrwanie w tamtym momencie. Bo jeśli cofniemy się do roku 2012, gdzie stery w firmie przejmuje młody Kazuto Yamaki i tak ogólnie Sigma w tamtym czasie miała łatkę producenta tanich takich plastikowych zamienników. I producent właśnie w tamtym momencie miał tak jakby generalnie nóż na gardle. Na szczęście Yamaki postanowił zrobić, powiedzmy, twardy reset podejścia. Tworzy w tamtym momencie linię ART z tak jakby jedną wytyczną dla inżynierów. Zapominamy o kosztach, zapominamy o wadze. Ma być idealnie jak to możliwe. Zaczynają właśnie od 35 mm f1.4. Yamaki wiedział, że to bilet tak jakby w jedną stronę. Wóz albo przewóz. Gdyby szkło nie wypaliło, firma prawdopodobnie mogłaby upaść. A zamiast tego, na całe szczęście, udało im się zaskoczyć cały rynek, bym powiedział. Ich obiektyw właśnie w centrum kadru deklasował dwukrotnie droższe obiektywy systemowe w tamtym czasie. I z pewnością można powiedzieć, że taki prawdziwy flex zaczął się w 2014 roku przy 50 f1.4. Yamaki nie chciał się ścigać w tamtym momencie już z Canonem. Wziął na celownik już legendarny, manualny Zeiss Otus za kilkanaście tysięcy złotych. I tu też zlecił takie podobne polecenie. W zasadzie można powiedzieć, że kazał inżynierom zrobić to samo, ale o połowę taniej i z autofokusem. Ogólnie dowieźli to na tamten moment, pakując do środka 13 elementów optycznych. Szkło ważyło ponad 800 gramów. Aż przyszedł rok 2016. Na rynku pojawiły się już matryce o rozdzielczości nawet 50 megapikseli. I stare obiektywy portretowe po prostu zaczęły na nich mydlić, nie nadążały za tą rozdzielczością. W skrócie nie wyrabiały. Wtedy Sigma, można powiedzieć, uderzyła pięścią w stół i wypuściła 85 f1.4, nazywając ją Bokeh Master. Właśnie, żeby zaspokoić te nowe matryce. Załadowali do środka 14 soczewek. Efekt absurdalna waga 1,1 kg. I do tego gwint filtra 86 mm. Nie da się ukryć, było to ogromne szkło, ciężkie szkło, ale rekompensujące wszystko to obrazkiem.
I tu wjeżdża temat, o którym rzadko się mówi głośno, czyli ta różnica między f-stop a t-stop. Większość ludzi czy użytkowników widzi f1.4 na pudełku i myśli, że to jest informacja o jasności obiektywu. Błąd. Sama wartość f to jest tak jakby czysta matematyka. Geometria. To tylko suchy taki stosunek długości samej ogniskowej do fizycznej wielkości otworu przysłony. Tylko że właśnie zanim światło z tego otworu trafi na matrycę aparatu, musi przejść przez szkło. A na przykład w takiej 85 art masz w środku aż 14 soczewek ułożonych w grupy. Każdy z tych elementów kradnie ci ułamek tych fotonów, które tam przez nie przechodzą, odbija je, pochłania. Ogólnie szkło stawia opór. I po to właśnie wymyślono taki parametr jak T, od słowa transmission. T-stop to już nie jest teoretyczna wielkość dziury. To jest twardy pomiar tego, ile światła fizycznie i realnie ląduje na twoim sensorze finalnie. Więc to twoje takie magiczne f1.4, tak jak w tym obiektywie czy w tym obiektywie, daje ci to genialne, płytkie rozmycie tła. I żebyśmy się tu dobrze zrozumieli, co to w ogóle w praktyce znaczy. Wyobraź sobie w tym miejscu cienką kartkę papieru, zawieszoną w przestrzeni. Przy takim otworze właśnie jak f1.4, twoja strefa ostrości dosłownie ma kilka centymetrów grubości. Co można przetłumaczyć, że jeśli trafisz właśnie fokusem, ostrością, idealnie na przykład w rzęsy modela, no to jego uszy i nos już zaczną jakby się rozmywać, tracić tą ostrość. Generalnie optycznie i fizycznie wymusza to na przykład widzu, żeby patrzył dokładnie tam, gdzie ty chcesz, czyli w to miejsce ostre, bo cały chaos czy te niedoskonałości po prostu znikają w tym rozmyciu takim mięciutkim, przyjemnym. Ale jeśli chodzi o tą właśnie samą jasność, czyli te T-stop, przez te wszystkie soczewki korygujące realnie dostajesz transmisję rzędu T1.5 albo 1.6, nawet i T1.7. Generalnie płacimy światłem za tą ostrość i magiczny bokeh. Tak na dobrą sprawę ta nasza święta trójca ogniskowych spokojnie załatwia, powiedziałbym, 90% pracy, jaką robimy na co dzień. Te trzy szkła, czyli 35 mm, 50 mm oraz 85 mm, no to jest w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz. Taki złoty standard do każdego zadania, mógłbym powiedzieć, i to za naprawdę rozsądne pieniądze. Mało tego, najnowsze wersje właśnie pod bezlusterkowce już nawet nie są duże i ciężkie. Ewolucja pokazała, że można zoptymalizować sprzęt dosyć mocno. Da się to zrobić fajnie, lekko i bardzo przystępnie. I tak na moje, to jest dokładnie ten powód, dla którego my, właśnie Polacy, tak bardzo pokochaliśmy Sigmę w naszym arsenale, która daje nam po prostu idealny stosunek wartości do osiągów. Jest to dosłownie kawał solidnego narzędzia, które potrafi ułatwić pracę zamiast stawać na drodze. I tu szybkie pytanie, kto z Was już posiada jakieś Sigmy w swoim arsenale? A kto z Was dopiero myśli o ich zakupie? Dajcie znać w komentarzu. Ja osobiście na przestrzeni lat miałem sporą ilość od stałek po zoomy. A jeśli macie dylemat, którą ogniskową wybrać, łapcie mnie na DM na Instagramie. Tam chyba najszybciej odpisuję.